10 największych kolizji statków uchwyconych na kamerze. 10. Luksusowy wycieczkowiec Carnival Triumph, remontowany w amerykańskim Mobile w stanie Alabama, zerwał się z cumy w czasie wichury i uderzył w tankowiec. Rzecznik armatora firmy Carnival Cruise Lines odmówił potwierdzenia informacji, że w wyniku zdarzenia w boku wycieczkowca powstała dziura. Jednak zdjęcia amerykańskich mediów wyraźnie wskazują na powstanie dużej dziury na prawej burcie statku. Wcześniej Carnival Triumph doznał poważnych uszkodzeń na wodach Zatoki Meksykańskiej w rezultacie pożaru, jaki wybuchł w maszynowni. Przestały działać generatory prądu i zawiódł system wodno-kanalizacyjny. Statek z ponad 4000 pasażerów na pokładzie dryfował przez 5 dni, zanim został odholowany do portu. Odyseję statku relacjonowały na żywo amerykańskie stacje telewizyjne, co było dodatkowym ciosem dla wizerunku armatora statku. Szef Carnival Cruise Lines zapowiedział, że firma wypłaci każdemu pasażerowi $500, aby zrekompensować trudne warunki podczas rejsu. 9. Ogromny niemiecki kontenerowiec Hansa Constitution osiadł na mieliźnie u wybrzeży Hongkongu. Zdarzenie miało miejsce w 2014 roku. Przypadkowy świadek nagrał moment zbliżania się 200-metrowej jednostki do brzegu Pok Fu Lam, mieszkaniowej dzielnicy Hongkongu. Rzeczniczka hamburskiego armatora statku Hansa Treuhand Gruppe oświadczyła, że jednostka straciła sterowność, kiedy awarii uległ główny silnik. Z nagrania widać, że nie doszło do uszkodzenia statku ani nie było rannych. Kontenerowiec zbudowany został w 1997 roku w Bremie przez niemiecką firmę Bremer Vulkan. Nośność tego okrętu wynosi 35 000 ton. 8. W 2018 roku masowiec Vita Spirit pod banderą maltańską wbił się w zabytkową rezydencję nad brzegiem cieśniny Bosfor w Stambule. Zbudowany w 2001 roku Vita Spirit o masie przekraczającej 74 000 ton rozbił się o XVIII-wieczną turecką rezydencję z powodu awarii przekładni kierowniczej. Filmy pokazują rozległe zniszczenia domu, w którym znajduje się restauracja. Pomimo rozległych uszkodzeń budynku, nikt nie odniósł obrażeń w wypadku. Według doniesień masowiec zarządzany przez grecką firmę Vita Management został po zdarzeniu odholowany w bezpieczne miejsce. Po incydencie na krótko zamknięto dla żeglugi cieśninę Bosfor, jeden z najbardziej zatłoczonych szlaków żeglugowych na świecie. 7. 1 marca 2019 roku rosyjski statek towarowy zszedł z kursu i uderzył w most w Busan w Korei Południowej. Koreańska Straż Przybrzeżna podała, że zbudowany w 1986 roku Sea Grant o nośności 9600 ton rozbił się obok mostu Gwangan. Według lokalnych doniesień w wyniku wypadku powstała spora dziura w dolnej części dwupoziomowego mostu, który ze względów ostrożności został zamknięty. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a statek został później zatrzymany przez Straż Przybrzeżną po tym, jak uciekał z miejsca zdarzenia. Władze zbadały alkomatem kapitana i stwierdziły, że zawartość alkoholu we krwi wynosiła 0,86 promila, czyli znacznie więcej niż dopuszczalny limit wynoszący 0,3 promila. Urzędnik Straży Przybrzeżnej powiedział, że spożywanie alkoholu na pokładzie statku nie jest prawnie zabronione, o ile dana osoba nie steruje statkiem, lecz nie jest jasne, czy kapitan sterował statkiem w chwili zdarzenia. Statek obsługiwany przez rosyjskie przedsiębiorstwo Grand Marine w momencie zdarzenia wracał do macierzystego portu we Władywostoku, przewożąc zwoje stali. 6. Jednostka Adventure Hornblower, oferująca wycieczki szlakiem wielorybów, w 2016 roku staranowała nadbrzeże w porcie San Diego. W wyniku zdarzenia rannych zostało 7 pasażerów. Na pokładzie statku znajdowały się 144 osoby. Spośród 7 rannych 3 przetransportowano do szpitala z urazami szyi, pleców i nóg. Pozostali pasażerowie z niewielkimi obrażeniami zostali opatrzeni na miejscu. Jak informowały media, przyczyną wypadku była usterka mechaniczna, która uniemożliwiła zatrzymanie promu przed nabrzeżem. Nastawy napędu zablokowały się w pozycji naprzód. 5.
W 2019 roku wielki włosko-szwajcarski wycieczkowiec MSC Opera podczas cumowania w Wenecji stracił sterowność i uderzył w statek turystyczny Michelangelo, wywołując panikę wśród osób na brzegu. Według mediów co najmniej 5 osób zostało rannych. Wypadek, który miał miejsce w kanale Giudecca, prowadzącym do placu Świętego Marka, mógł być spowodowany pęknięciem jednego z kabli łączących statki wycieczkowe z holownikami, które pomagają im wejść do kanałów. Statek wycieczkowy nie był w stanie zatrzymać się z powodu silnych prądów, popychających go w kierunku doku. MSC Opera pływa pod banderą Panamy i może przewieźć 2180 pasażerów i 730 członków załogi. W związku z lawinowo rosnącą falą turystów w Wenecji, władze miasta podjęły decyzję o tym, że w najbliższych latach rozpocznie się proces zamykania weneckich akwenów dla wycieczkowców. Sami Wenecjanie nazywają koszmarem widok wielkich statków wycieczkowych wpływających w rejon historycznego centrum. 4. W 2020 roku w koreańskim porcie w Pusan gigantyczny kontenerowiec Milano Bridge, teraz One Milano, o nośności 146 931 ton, powalił suwnicę. Gdy skręcał w prawo, jego nawis rufowy statku zaszedł poza krawędź nabrzeża i dosięgnął nóg wsporników suwnicy, powodując jej przewrócenie. Jak informowano, kolizja miała miejsce, gdy pusty statek próbował manewrować na postoju z pilotem na pokładzie. Operatorowi dźwigu udało się uciec z miejsca zdarzenia, zanim żuraw upadł. Statek pod banderą Panamy uderzył również w zacumowany kontenerowiec Seaspan Ganges, który jednak nie został uszkodzony i tego samego dnia udało mu się odpłynąć. Skala uszkodzeń terminala była duża, a naprawy trwały kilkanaście miesięcy. Kontenerowiec zbudowany w 2018 roku ma aż 366 metrów długości. Jest własnością japońskiego armatora K-Line i jest obsługiwany przez Ocean Network Express. 3. Dwa duże statki wycieczkowe, oba należące do operatora Carnival Cruise Line, zderzyły się w porcie w Cozumel w Meksyku. Statek Carnival Glory uderzył w statek Carnival Legend, a ten następnie o mały włos nie trafił jeszcze w jednostkę Oasis of the Seas, należącą do firmy Royal Caribbean Cruises. Carnival Glory manewrował, aby zacumować w porcie, a Carnival Legend i Oasis of the Seas stały już u nabrzeża. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych wskazują, że w wyniku zderzenia uszkodzone zostały co najmniej 2 pokłady Carnival Glory. Zniszczenia dotyczą części znajdującej się po prawej stronie na rufie. Ranna została jedna osoba. Carnival Glory był w trakcie 7-dniowego rejsu z Nowego Orleanu po Karaibach Zachodnich. Statek Carnival Glory ma 290 metrów długości i może pomieścić 2980 pasażerów. Dłuższy o 3,5 metra Carnival Legend zabiera na pokład 2124 pasażerów. 2. Do incydentu doszło w 2020 roku na południe od Port Robinson w Kanadzie, kiedy to Alanis przewożący części turbin wiatrowych do Duluth w Minnesocie zderzył się podczas nieudanego manewru mijania z Florence Spirit, który z ładunkiem węgla płynął do Quebec. Przedstawiciel zarządu portu powiedział, że 2 statki zderzyły się prawymi burtami części dziobowych, dodając, że statek Florence Spirit doznał większych uszkodzeń, ponieważ siedział niżej na wodzie. Nikt nie odniósł obrażeń wypadku i nie odnotowano zanieczyszczenia kanału ładunkiem ani paliwem okrętowym. Zbudowany w 2004 roku masowiec o nośności 14 000 ton, Florence Spirit należy do kanadyjskiego armatora McKeel Marine, a Alanis z roku 2010 jest statkiem wielozadaniowym, przystosowanym do przewozu ładunków ciężkich i wielogabarytowych o nośności 12 591 ton i stanowi własność niemieckiego The Ship. 1. W październiku 2018 roku u wybrzeży Korsyki zderzyły się 2 statki transportowe.
Wpadły na siebie płynący z Genui do Tunezji transportowiec Ulis, który należy do tunezyjskiej firmy CNT, i kontenerowiec CLS Virginia, zarejestrowany na Cyprze. Najprawdopodobniej ten pierwszy, nadmiernie obciążony ładunkami, uderzył w jednostkę, która płynęła bez towaru. Jednostka z Tunezji mogła płynąć zbyt szybko. To z kolei zmniejszyło możliwości manewrowania obciążonej ładunkami jednostki. W wyniku potężnego uderzenia statek z Cypru uległ poważnemu zniszczeniu, bo w jego kadłubie pojawiła się kilkumetrowa wyrwa. Doszło też do wycieku, który na początku rozprzestrzenił się na kilkaset metrów. Francuska prefektura morska informowała, że plama olejowa powstała w wyniku wypadku, rozdzielona na 7 części, miała około 15 mil morskich, czyli 25 kilometrów. Seria ludzkich błędów była prawdziwą przyczyną wypadku. Według raportu oficer wachtowy na promie Ulis w momencie zbliżającego się niebezpieczeństwa rozmawiał przez telefon, podczas gdy jego odpowiednik na pokładzie CLS Virginia nie zwracał uwagi na alarmy radarowe. Co więcej, cypryjska jednostka opuściła kotwicę na ruchliwym szlaku morskim.